Cześć, dziś pierwszy odcinek nowej serii, którą zatytułowałem Wake Up Cafe. Oryginalnie tego typu materiały miały trafiać do Fajterkowa, ale z racji tego, że Fajterkowo jest raczej poświęcone tematom bieżącym, postanowiłem, żeby o tematach około bijatykowych, czasem trochę archiwalnych, mówić osobno. Mamy kawusie, więc wszystko się zgadza. Dziś, jak widzicie po tytule, będę mówił o mandze poświęconej Daigo. O tym, że Daigo napisał książkę, wie dużo osób. O tym, że jest manga poświęcona tej wielkiej, chyba największej postaci w historii tego gatunku, czy po prostu FGC, wie chyba trochę mniej osób. Mam tutaj pierwszy tom tej mangi. On jest dość gruby, dlatego że ma prawie 400 stron, 380-390. Do tej pory wyszły 4 tomy. Te wszystkie 4 tomy mam. Pod koniec ubiegłego roku miał wyjść tom 5. Chyba premiera była planowana na listopad. Natomiast krótko przed tym dostałem maila z Amazona, że premiera będzie w maju. Więc to mnie trochę zdziwiło, bo tak z dnia na dzień w zasadzie to się zdarzyło. Może to nie jest maj, może to będzie trochę wcześniej. W każdym razie 5 tomu jeszcze nie ma, mam 4 tomy i kolejne tomy są krótsze, więc na razie mówię o tym. W kolejnych odcinkach, jeśli Wam się spodoba, opowiem również o tym, co jest w kolejnych tomach, których jeszcze nie przeczytałem. Do tej pory zapoznałem się właśnie z tym pierwszym tomem. To jest manga, która została narysowana przez zespół Udon. Oni są znani m.in. z rysowania artów do Street Fightera, więc znają się na rzeczy. Nie jest to oczywiście jedyna manga poświęcona bijatykom. Mamy też Young Ladies Don't Play Fighting Games oraz High Score Girl. No i z tego ostatniego powstało anime, które być może oglądaliście na Netflixie. O Young Ladies Don't Play Fighting Games powiem pewnie w innym odcinku, ponieważ tamta manga mi się bardzo spodobała. A co z mangą Daigo? Warto powiedzieć, że pierwszy tom mangi został wydany w 2017 roku, więc zwróćcie uwagę na to, ile czasu minęło od tego pierwszego wydania. Pierwszy tom, pomimo tego, że nazywa się Daigo the Beast, czyli Daigo Bestia, bo tak był nazywany, nie jest głównie poświęcony Daigo. Tutaj głównym bohaterem jest inny gracz, znany jako Nuki. Jak możemy przeczytać na okładce, Shinya Onuki to gracz utalentowany. Został wciągnięty w dziki i wspaniały świat bijatyk po tym, jak spotkał jego. No i mamy tutaj rywalizację między Nukim a Daigo, natomiast większość stron jest poświęconych właśnie Nukiemu i będę Wam wrzucał przebitki, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak ta manga wygląda z bliska. Oczywiście wszystkiego nie pokażę, no bo wtedy ktoś mógłby mnie pozwać, że pokazałem całość. I teraz jak sobie otworzę, to mogę przeczytać, że ta manga składa się z kilkunastu rozdziałów. Każdy jest nazwany jako stage od 1 do jakiegoś numeru. Mamy stage od 1 do 8, potem continue, afterworld, czyli jak po polsku posłowie. Potem mamy stage od 9 do 14, stage 13,5 i ponownie posłowie, czyli ta manga jest podzielona na dwie części niejako. Na początku mamy też informację o tym, że na wielu stronach, czy na wielu panelach, tam gdzie jest rywalizacja, tam gdzie grają na arcade stickach, na automatach, tam gdzie słyszymy tłum, który w jakiś sposób dyskutuje, mamy te onomatopeje oznaczone japońskimi znakami. Zostawili to przetłumaczenie na angielski, żeby było bardziej klimatycznie. Dalej, mamy informację o tym, czym jest e-sport, o tym, że w Korei Południowej są bardzo duże ruchy w tym kierunku, są nawet szkoły, które zajmują się e-sportem. No i mamy informację o Daigo. Co ciekawe, on tutaj ma koszulkę Mad Catz z czasów, kiedy
był w tym zespole. Mad Catz kiedyś sponsorowało wielu graczy, m.in. Daigo czy Tokido. Ja sam taką koszulkę miałem, dostałem kiedyś od Markmana. Nie wiem, czy jeszcze mam. Miałem w zasadzie dwie koszulki, jedną taką zwykłą, a drugą błyszczącą. Może kiedyś poszukam u mamy w mieszkaniu, być może tam się jeszcze zachowała. Dalej mamy informację o tym, że Daigo jest rekordzistą Guinnessa w liczbie wygranych turniejów. To zostało zapisane w 2013 roku w takiej specjalnej edycji Księgi Rekordów Guinnessa dotyczącej gier. Mamy też wspomnienie o Evo Moment 37. O tym może też powiem w jednym z odcinków Wake Up Cafe. Informacja o tym, czym są bijatyki. I dalej, to co mi się podoba, to to, że na wielu stronach są pokazane nie tyle screeny z gry, co przerysowane ich wersje. I tu na przykład mam walkę Akumy z Genem z jakiegoś Evolution i to widać, że jest Street Fighter 4. Jak przejdę sobie na kolejną stronę, mam wyraźnie Tokido i Shiana. Czyli to jest walka ich z jakiegoś Evolution. Tokido grał Akumą w Street Fighter 4, a Shian grał Genem. Potem na kolejnych stronach, oczywiście nie będę przechodził przez wszystkie po kolei, ale tak ogólnikowo powiem, mamy na przykład Street Fightera Alphę, czy w Japonii znanego jako Street Fightera Zero. Nie wiem, czy to jest jedynka, czy dwójka, aż tak nie siedzę w tym. I mamy przedstawienie Onukiego, który w momencie, kiedy dzieją się wydarzenia z tej mangi, ma 15 lat. No i on jest lokalnym wymiataczem, który potem na swojej drodze spotyka Daigo i rodzi się rywalizacja między nimi, z której Daigo wychodzi obronną ręką. Ta manga nie jest poświęcona tylko Street Fighterowi. Mamy potem Darkstalkers, czyli Vampire Savior. O, tu na przykład widzę, jest przykładowa walka z Darkstalkers właśnie. Po drodze, gdy w mandze pojawiają się informacje o jakichś mechanikach związanych z bijatykami, twórcy je wyjaśniają. Mamy na przykład tutaj coś takiego jak Guard Council i z boku jest opisane, czym ten Guard Council jest w kontekście tej właśnie gry. I teraz próbuję znaleźć, bo niektóre panele zawierają bardzo mało tekstu. Tutaj mamy przykład walki dwóch postaci z Darkstalkers i jest tutaj coś Oni, Kubi, Hineri, czyli pewnie nazwa ciosu albo to, co postać krzyczy w grze. Więc pomimo tego, że to jest 380 stron, to tego tekstu nie ma aż tak dużo. Ja zazwyczaj taki tomik mangi standardowy, około 200 stron, czytam między godziną a 2 godzinami, zależnie od tego, jak bardzo się przyglądam, zależnie od tego, ile tego tekstu jest. Tutaj przeczytanie całości zajęło mi, wydaje mi się, 2,5, może 3 godziny. Robiłem to partiami i nie przyglądałem się zegarowi wtedy, ale gdybym miał obstawiać, to właśnie tyle. Czy mogę polecić tę mangę? Nie jestem pewien. Spośród trójki póki co ta manga podoba mi się mniej w porównaniu do High Score Girl czy Young Ladies Don't Play Fighting Games, ale może przyszłe tomy to zmienią. Póki co podchodzę do tego zachowawczo, no ale w jednym z kolejnych odcinków opowiem, jak ta manga się rozwija, jak z mojej perspektywy wyglądają kolejne jej tomy. I to wszystko w pierwszym odcinku Wake Up Cafe. Jeśli macie jakieś tematy, które chcielibyście, żebym poruszył w kolejnych odcinkach, dajcie znać w komentarzu. Ja mam swoje plany, ale być może wy mi podpowiecie coś ciekawszego. Do następnego, cześć!